So, welcome to everyone. Witam wszystkich. I'm so happy to see so many people here tonight. Jestem bardzo, cieszę się, że mogę zobaczyć tak wielu ludzi dzisiaj. Even though it's a terrible weather outside. Mimo, że jest tak okropna pogoda na zewnątrz. And before we start, would you start with prayer? Zaczniemy modlitwę. Panie Boże, dziękuję za to, że możemy się zebrać tutaj, Panie. Że mamy miejsce, gdzie możemy się spotkać, Panie mój. Że Ty zbierasz nas tak naprawdę, Panie. Że to Ty nas gromadzisz, Panie. Że to Ty chcesz, żebyśmy Ciebie uwielbiali, żebyśmy o Tobie myśleli, Panie. Żebyśmy robili wszystko dla Ciebie, Panie. Żebyśmy Ciebie poznawali, Panie. Proszę Cię, prowadź nas w tym wszystkim. Błogosław Jana, Panie, kiedy będzie mówił kazanie, Panie. Błogosław też mnie, Panie, abym tłumaczył odpowiednio, Panie. Zgodnie z tym, co zostało powiedziane, Panie. I bądź uwielbiony w tym wszystkim. Amen. So, tonight is going to be a history lesson. A więc dziś wieczorem będziemy mieli lekcję historii. When you read the Bible, we often tend to read the Bible in our time. Kiedy czytamy Biblię, mamy tendencję do tego, żeby czytać Biblię przez perspektywę naszego czasu. But to understand the Bible, you need to understand the time the Bible was written in. Ale żeby zrozumieć Biblię, musimy zrozumieć te czasy, w których Biblia była pisana. And tonight we're going to look at John the Baptist. Więc dzisiaj będziemy przyglądać się Janowi Chrzcicielowi. And there's a lot of time signatures in the Gospel of Luke. Jest tam takich jakby wiele czasowych miejsc, czy też takich przemiarów czasowych, w których to się dzieje. So let's look at Luke chapter 3, verse 1. Więc spójrzmy na Łukasza, rozdział 3, werset 1. And if you read the two first verses, Luke chapter 3. Pierwsze dwa wersety Ewangelii Jana, Łukasza, rozdział 3, werset 1. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą turejskim Tyrachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą wilejskim Lizaniasz. Z arcykapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza na pustyni. Alright, so let's take a look at every single person in this text. Więc spójrzmy na każdą osobę, która znajduje się w tym fragmencie. It starts by saying, now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. I zaczyna się to w ten sposób, że jest napisane w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza. So when was that? Kiedy to było? To find out, we need to find out who Tiberius Caesar was. Żeby dowiedzieć się tego, musimy się dowiedzieć, kim był cesarz Tyberiusz. And to understand him, we need to understand who his father-in-law was. I żeby go zrozumieć, kim on był, musimy zrozumieć, kim był jego teść. And we need to understand who his father-in-law's uncle was. His father-in-law's uncle. A więc musimy też zrozumieć, kim był wujek jego teścia. So I have tried to make a history chart on the wall. Więc podjęłem się próby, żeby zrobić taką tabelkę historyczną na ścianie. So we start with a very famous Julius Caesar. A więc zaczniemy od bardzo sławnego Juliusza Cezara. And he reigned in Rome, and he lived from the year 100 before Christ and died 44 before Christ. I on żył w latach od 100 roku przed Chrystusem do 44 roku przed Chrystusem. And he was murdered by his people. I został zamordowany przez jego ludzi. There's a famous saying that his own son killed him. It's famous saying that his own son killed him. Powszechnie się mówi, że jego syn go zamordował. His name was Brutus. Jego imię było Brutus.
And it's supposed that when Julius Caesar was killed, he looked at his son and said, "Et tu, Bruto." I mówi się o tym, że kiedy cesarz został zamordowany, spojrzał w stronę słońca i powiedział "Et tu, Bruto", which is Latin meaning "you too, Bruto." I co po łacińsku, z łaciny możemy przetłumaczyć "ty też, Bruto". So when Julius Caesar became the emperor of Rome, więc kiedy cesarz został władcą Rzymu, he had to make a promise to the Senate in Rome musiał obiecać coś senatowi, that he would be a king, że on nie będzie królem, he would be a leader, że będzie przywódcą, like a president, jak prezydent, but he could not let his empire go to his sons like a king to his sons. His empire cannot go into his sons, inherit. Ale musiał obiecać, że jego władza nie będzie przechodziła na jego dzieci. And he said yes to that promise. I on obiecał to. But he was a clever man. Ale on był cwanym człowiekiem. So he didn't make any of his sons be leaders in Rome. Więc on nie dał żadnego ze swoich synów, nie przekazał władzy. But he would take another guy called August. Ale on innemu człowiekowi, który ma na imię August, dał. He was also known as Octavian. Znany również jako Octavian. And he was a great nephew of Julius Caesar. Ale on był bratankiem. Ale on był bratankiem cesarza. So he didn't make his own sons leaders in Rome, but he makes his great nephew a leader. Więc nie uczynił on swoich synów władcami Rzymu, ale swojego bratanka uczynił władcą Rzymu. And before he died, he adopted his great nephew as his son. I zanim umarł, adoptował swojego bratanka. Now, when we adopt today, we adopt small children. I kiedy my adoptujemy dzieci dzisiaj, to są właśnie małe dzieci. But they never adopted small children in Rome. Ale w Romie nigdy nie adoptowali małe dzieci. They always adopted adult people. Zawsze adoptowali ludzi dorosłych. And it was very common to adopt adult people. I to było bardzo powszechne. So if I had a son that I didn't like, więc jeśli miałbym syna, którego bym nie lubił, but there is another guy I like, I could adopt him as my son. Ale jeżeli byłby inny człowiek, którego bym lubił, mogłem go adoptować jako swojego syna. And I can make him the heir of everything I own. I jego mogę uczynić dziedzicem wszystkiego, co posiadałem. So a son better behave very good. Więc no, synowie, obyście zachowywali się dobrze w tamtym czasie. So maybe there's an idea to the boys inherit, behave very good if you want to inherit anything. Więc sprzedają oczywiście tam synom, że jeżeli chcecie być dziedzicami, no to musicie się dobrze zachowywać. Maybe the father, he sees some other boy who is behaving better. Who's behaving better. Another boy. The father maybe see another boy who's behaving better. A więc jest jakiś może ojciec, który ma syna, który zachowuje się lepiej. So this is very common practice in Rome. A więc to było czymś powszechnym w Rzymie. And often when they look at an adopted son, they look for someone who was talented. Więc jeżeli szukali kogoś, kogo chcieli adoptować, szukali kogoś, kto był talentowany. Who was good at his work. Który był dobry w tym, co robił. Who had understanding for politics and economy. Miał zrozumienie polityki i ekonomii. And who wanted to be a servant of the leader in the house. I który był gotowy służyć przywódcy domu. So sometimes there was a housemaid who had a son. Więc czasami to właśnie służąca miała syna. She could be a slave. Mogła być niewolnicą. But if her son was really talented and good, he could be adopted. Ale jeśli jej syn był naprawdę dobry i był utalentowany, mógł zostać adoptowany. And when the house owner, the adopted father, dies, he will inherit the whole thing.
I jeśli właściciel domu, ojciec, zmarł, to on by odziedziczył wszystko. So it's a very different system than today. Więc oczywiście jest to inny system niż dzisiaj mamy do czynienia. So Julius Caesar, he kept his promise. He didn't make any of his sons the leaders. A więc Juliusz Cezar oczywiście dotrzymał swojej obietnicy. But he adopted this great nephew and adopted him as a son instead. Ale on wziął swojego bratanka i adoptował go jako syna swojego. So when Caesar died in 44 before Christ, więc kiedy on umarł w 44 roku, cesarz, Caesar August, or Octavian as he was called, became the Caesar of Rome, the king of Rome. I wtedy Octavian August został cesarzem Rzymu. Or the emperor, not the king. Czy po prostu imperatorem, nie królem. Because there was not allowed to be any kings, only presidents. Bo w Rzymie nie wolno było mieć, w Rzymie nie było zostać królem, tylko po prostu trzeba być kimś w rodzaju prezydentem. Now, if we take a look at the screen, we got when Julius Caesar was born, and the next picture comes up should be Tiberius Claudius Nero. Caesar Augustus. I have to keep the name straight. A więc dalej na ekranie pojawia się nam następna osoba w kolei. Jest to cesarz Octavian August. And now when Caesar August or Octavian was going to die, he had to keep the same promise, not to put his sons in as leaders. A więc tak samo było też z Octavianem Augustem. Jeśli on miał umrzeć, to tak samo musiał wypełnić tą samą obietnicę odnośnie tego, że nie mógł przekazać władzy swojemu synowi. And Caesar August, he didn't like any of his sons. Octavian August nie lubił żadnego ze swoich synów. He had many sons with many wives. Miał wiele synów z różnymi żonami. And he didn't like one of them. I nie lubił ani jednego z nich. So he did what Caesar did. He adopted a son. Więc zrobił to samo, co zrobił jego ojciec, czy jego przybrany ojciec, też adoptował syna. And he should be adopting that guy, Tiberius Claudius Nero. I on adoptował Tyberiusza. And Tiberius we read about also in the Bible. I o Tyberiuszu czytamy też w Biblii. Now Tiberius, he was actually the son-in-law of August, Octavian. I Tyberiusz tak naprawdę był zięciem Octavian Augusta. So Caesar August didn't like any of his sons. A więc cesarz Octavian August nie lubił żadnego ze swoich synów. But he didn't like Tiberius either. Ale też nie lubił Tyberiusza. He hated him. Nienawidził go. But he was a little bit better than his real sons. Ale Tyberiusz był ciut lepszy niż jego pozostali synowie Octaviana Augusta. And his daughter was nagging the life out of him to make him ruler. Or husband. Tiberius' daughter, was nagging his father, her father. Ale córka Tyberiusza bardzo starała się, żeby on został cesarzem. Yeah. So when Tiberius became emperor, he couldn't become an emperor right away. A więc kiedy Tyberiusz miał zostać cesarzem, nie mógł zostać cesarzem od razu. So August, he made his son-in-law his co-regent for some years. A więc Octavian August uczynił Tyberiusza współwładcą na jakiś okres. And he became a co-regent with his father-in-law the year 11 after Christ. I on Tyberiusz został współwładcą Rzymu w 11 roku po Chrystusie. And then 3 years later his father-in-law died and he became the ruler of Rome. 3 lata później Octavian August zmarł i Tyberiusz został samodzielnym władcą Rzymu. So why is this all important? Dlaczego to jest takie ważne? Because it says in Luke 3:1, now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że mamy napisane, że w 15 roku panowania cesarza Tyberiusza. So when was the 15th year of his reign?
Kiedy to było? Który to był rok? 15 rok jego rządów. If it is calculated from the time he was a co-regent with his father-in-law, it would be the year 26 after Christ. Więc jeśli będziemy liczyć to od momentu, kiedy zaczął być współwładcą razem ze swoim przybranym ojcem, to będzie to 26 rok po Chrystusie. If it was from the day that he was alone, the ruler of Rome, it would be from the year 29. Ale jeśli to będzie od czasu, kiedy on sam był władcą Rzymu, to będzie już rok 29. This is important because some theologians say that this happened way before the year 26. To jest bardzo ważne, bo niektórzy teologowie twierdzą, że stało się to o wiele wcześniej niż w 26 roku. And some say it happened way later than the year 29. A niektórzy z kolei twierdzą, że to wszystko stało się później niż w roku 29, o wiele później. But Luke, who writes the gospel, he's a doctor. Ale Łukasz, który napisał Ewangelię, jest doktorem. And he's an historian. I jest też historykiem. And he's very, very careful to be precise. I on dokłada wszelkich starań, aby być bardzo precyzyjny. And he's taken in all the accounts of what happens with the life of Jesus and the life of John the Baptist. I on zebrał wszystkie rzeczy, wszystkie świadectwa o tym, co się stało odnośnie Jana Chrzciciela. And he wants to prove to us that this really happened and that it can only happen in between year 26 and 29. A więc on zebrał wszystko, co dotyczy Jana Chrzciciela i chce nam udowodnić, że to wszystko, co się stało się pomiędzy rokiem 26 a 29. Then we go down to the text. It says, when Pontius Pilate was governor of Judea. I dalej w tekście mamy napisane. I don't have a picture of Pontius Pilate, but there's a statue of him. Mamy napisane, że namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat. And Pontius, yeah? No, I can't remember. But he was, Pontius Pilate was the governor of Judea. A więc Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei. So when was Pontius Pilate the governor? Więc kiedy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei? He was from the year 26 to 36. A więc był on namiestnikiem Judei od roku 26 po Chrystusie do 36. So those theologians who said it has to be before 26 cannot be, because Pilate didn't come before the year 26. A więc ci wszyscy teologowie, którzy mówią, że stało się to przed 26 roku, nie mają racji, dlatego że Poncjusz Piłat został namiestnikiem Judei w 26 roku. Now these are people from Rome that we read about. I to są ludzie z Rzymu, o których czytamy. And then we have some people from Israel that we read about. A teraz mamy w kolejności ludzi z Izraela, o których czytamy. Or almost from Israel. No, powiedzmy, że prawie że z Izraela. The first one is Herod, who was a tetrarch of Galilee. Następnym mamy Heroda, który był tetrarchą galilejskim. Now Herod was not even a Jew. A więc Herod nawet nie był Żydem. He was Edomite. Był Idomitą? Yeah. From the country of Edom. A, Edomitą, przepraszam. And that was southeast of Israel. I to był oczywiście z Edomu, który był na południowym wschodzie od Izraela. But he became king in Israel because Rome had put him as a king. Ale on stał się królem Izraela, bo tak Rzymianie go ustanowili. And the Jews didn't like this guy, Herod. I Żydzi go nie lubili. They wanted to have an Israeli king on their throne. Woleli mieć króla z Izraela na swoim tronie. Now he's also famous because he was a son of Herod the Great. Herod the Tetrarch was son of Herod the Great. A więc on również był znany, dlatego że jego ojcem był Herod Wielki. And Herod the Great we know from Bethlehem. I
Rodakiego znamy z Betlejem. He was the one who tried to kill all the babies and Jesus in Bethlehem. To jest ten, który próbował zabić wszystkie dzieci razem z Jezusem w Betlejem. And he was a man who was insane. I był to szalony człowiek. He was jealous of everyone. Zazdrościł każdemu. And if he had a suspicion that someone would want to be king after him, he would kill them. I jeśli on miał podejrzenie, że ktoś chce zostać królem, zabił go. Like Stalin. Yeah, like Stalin. He killed almost all of his boys, his sons. Więc udało się zabić prawie wszystkich swoich dzieci. But one guy survived and who kept in distance of his father, and this is Herod. Ale jednemu człowiekowi udało się wychować z daleka swojego ojca i to jest właśnie Herod, o którym mówimy. And Herod is also called Antipas. Herod bywał zwany też Antipasem. And we can see here on the screen when he lived. He had to not live when he reigned. He reigned from the year 4 before Christ and until the year 39 after Christ. Jak widzimy na ekranie, był od roku 4 przed Chrystusem do roku 49 po Chrystusie. Now, if you look at our calendar today, and we are in the year 2021 now, jeśli spojrzymy na nasz kalendarz dzisiaj, a mamy rok 2021, we typically say that Jesus was born in the year 1. Więc tak potocznie mówimy, że oczywiście Jezus urodził się w roku pierwszym. There's nothing that is called year 0. No bo oczywiście nie ma roku 0. It doesn't exist. Nie ma czegoś takiego. But there was a problem when they went from the Roman calendar to the modern calendar and they did a calculation error. Ale jest pewien problem, kiedy przechodzono z kalendarza starożytnego do współczesnego kalendarza, popełniono błąd. So they missed about 4 years in total. Więc w jakiś sposób pominęli około 4 lat. So it's more likely that Jesus was born 4 years before the year 0. Więc jest bardzo prawdopodobne, że Jezus tak naprawdę narodził się około 4 lat przed rokiem, powiedzmy 0. And just think about this. Herod is put in as a king over Israel by Rome. A więc pomyślmy o tym. Herod został ustanowiony królem Izraela przez Rzymian. He's jealous. Jest on zazdrośny w tym sensie, że zazdrośnie strzeże swojej władzy. It's insane. Jest szalony. And on his first year as a king, some wise men from East come by to visit. A więc w ciągu jego pierwszego roku panowania jacyś mądrcy przychodzą go odwiedzić. And they're telling him there's been born a new king. I mówią mu, że właśnie narodził się nowy król. He has already killed some of his sons. A jemu już udało się zabić niektórych ze swoich synów. So who is this new king? A więc kto jest tym nowym królem? And he tried to be political and tactical. I on starał się być nastawiony jakoś politycznie czy taktycznie. And say to the wise men, when they find the king, please come back and tell me where he lives, so I can salute him. I Grzeszny odezwał się do mędrców w ten sposób, że no to powiedzcie mi, gdzie on jest, aby mógł mu też oddać hołd. Meaning that I can kill him. Co oczywiście znaczyło, aby też go zabić. He's a very nice guy, Herod. No, to całkiem miłym człowiekiem, nieprawdaż? He killed several of his wives as well. Niektóre żony też udało mu się zabić. The way that Herod died was terrible. Sposób, w jakim Herod umarł, był okropny. He had so many diseases on his bodies. Miał tak wiele jakby takich plag, czy też złych rzeczy na swoim ciele. Po prostu chorob tych miejsc. And when you read the history books, it says that he smells terrible. I kiedy czytamy księgi historyczne, one mówią o tym, że śmierdzią po prostu. People couldn't sit close to him without almost vomiting. A więc ludzie nie mogli siedzieć blisko niego bez tego, żeby chciałby się wymiotować. So, it reads in the Bible that he was a tetrarch. A więc czytamy w Biblii, że był tetrarchem.
What is a tetrarch? Kim jest tetrarcha? When Rome put Herod the Great into power in Israel, Więc kiedy Rzymianie ustanowili Heroda Wielkiego, jego ojca, nad Izraelem, and when he died, his sons, he had 8 wives, so there was a lot of sons. a więc kiedy on umarł, a miał 8 żon, więc miał też bardzo dużo synów. Some of them were put in by Rome as kings in different areas. Więc niektórzy z nich zostali ustanowieni jako królowie w innych regionach. And when we read about Herod, he was king of what is called Israel. A więc kiedy czytamy o Herodzie, czytamy o tym, że był królem Izraela. Now the word tetrarch means 4 or a quarter. A więc słowo tetrarcha znaczy, że był jakby jednym z 4. So one of the sons got 1/4 of the kingdom. A więc jeden z synów miał 1/4 królestwa. And we read about another person here also, and his brother Philip, who was tetrarch of the region of Iturea and Trachonitis. I czytamy też o Filipie, który był tetrarchą i tureckim i trachonickim. So Philip, he was another son, and he also inherited 1/4 of a kingdom. A więc Filip był też jednym z synów Heroda Wielkiego i też odziedziczył w pewnym sensie jakby 1/4 królestwa. Now they had the same father, but not the same mother. Oni mieli tego samego ojca, ale dwie różne matki. And they didn't like each other. I bardzo się nie lubili. They kind of kill each other all the time. They kill each other all the time. No, więc byli skłonni siebie zabić właściwie. Now, Philip is also mentioned in the Bible. Filip też jest wspomniany w Biblii. Philip, he actually took Herod's wife and married her instead. A Filip wziął tak naprawdę żonę Heroda i się z nim ożenił. His wife's name was Herodias. Jego żoną była Herodiada. And she had a famous daughter who was dancing. I ona miała tą sławną córkę, która tańczyła. Her name was Salome. Jej imię było Salome. And she had one request of her stepfather. I miała ona miała po prostu jedną prośbę do swojego stepfather. No, zapomniałem to. Ojczyma? Ojczyma, tak, przepraszam. Who was also her uncle. Który był również jej wujkiem. That she wanted to have the head of John the Baptist. Że ona chciała mieć, żeby jej przyniesiono głowę Jana Chrzciciela. And Philip, he agreed to it. I Herod zgodził się na to. Because he wanted to marry this girl. Bo chciał, żeby ta dziewczyna wyszła za niego. So it's a crazy family. No to jest szalona rodzina. Now, if you go one step further, there's mentioned one guy more. Więc wspomnimy o drugim człowieku. It says at the end of Luke 3:1, and Licinius was tetrarch of Abilene. I jeszcze wspomniano o tym, że jest Licyniasz, który jest tetrarchą abilejskim. Now this Licinius was not in the family of Herod. Ten Licyniasz nie pochodził z rodziny Heroda. And he wasn't a tetrarch like the other ones. I nie był tetrarchą takim jak pozostali. He was king of a city kingdom. A więc był królem czegoś w rodzaju miasta królestwa. Which is today known as Damascus. Który jest dzisiaj znany jako Damaszek. But Rome didn't like this king, so they put him away. Ale Rzymianie nie lubili tego króla, więc odsunęli go. And they gave that kingdom to one of the other Herod's boy called Archelaus.
I dali to... Historia, the text. I dali to królestwo... His name was Herod Archelaus. Człowiekowi, który nazywał się Herod Archelaus. And he became the king of the northern part of Israel and southern part of Syria. I on stał się królem północnego Izraela i południowej Syrii. So that was a lot of names, a lot of years. A więc no, przeszliśmy przez wiele imion i wiele lat. And John Baptist, he lived when these guys lived. I Jan Chrzciciel żył w tym czasie, w którym żyli też ci, o których już mówiliśmy. Now we know that John Baptist was born half a year before Jesus. I wiemy, że Jan Chrzciciel narodził się pół roku przed Jezusem. And from calculating all these numbers, he was killed in the year 28. I poprzez kalkulację tych wszystkich tutaj danych, które mieliśmy, tych lat, możemy dojść do tego, że został zamordowany w 28 roku po Chrystusie. And he was a second cousin of Jesus Christ. I don't know if you have a second cousin word in English, but Mary and Elizabeth were cousins. A więc był on jakby dalszym kuzynem Jezusa, dlatego że Maria i Elżbieta były kuzynkami. Great. But there was also some Jewish priest that we read about in the text, in verse 2, I mean. Ale mamy też o liderów Izraela, o których czytamy w wersecie 2. Now it says in Luke 3, verse 2, that this was also during the high priesthood of Annas and Caiaphas. I czytamy w wersecie 2, że stało się też to za arcykapłanów Annasza i Kajfasza. Now who was these guys? Kim byli ci ludzie? This is a picture that was taken by Annas. To było zdjęcie, które zostało zrobione przez Annasza. He probably looked like that. Więc najprawdopodobniej wyglądał tak, w ten sposób. He was a Pharisee. Był faryzeuszem. Pharisees wore that black clothes. I faryzeusze na głowie ubierali taką czarną rzecz. Now Annas is a very interesting guy. Annasz był bardzo interesującym człowiekiem. When you read Roman history books, it says that he didn't like Rome. Kiedy czytamy w rzymskich książkach historycznych, jest napisane, że nie lubił Rzymu. His family was a line of families that were opposing the Greeks and the Romans when they invaded Israel. Jego rodzina pochodziła z linii, która zawsze opierała się zarówno kiedy byli Grecy, jak i Rzymianie. If you have heard about the Maccabean uprising, he came from that family. A więc jeśli czytaliście o powstaniu Machabeuszy, to on właśnie pochodził z tej rodziny. So he didn't like Rome and he didn't cooperate well with them. A więc on nie lubił Rzymu, no i nie współpracował dobrze z nimi. So Tiberius, he moved him away from the temple as high priest. A więc Tyberiusz usunął go z najwyższej świątyni. Now Annas, he had 5 sons. Annasz miał 5 synów. So Rome put the eldest son in as high priest. I Rzym ustanowił jego najstarszego syna najwyższym kapłanem. He was a little bit more cooperative, but not much. No, współpracował trochę lepiej, ale też nie do końca. So they removed him after 2 years and put the second son in. Więc po następnych 2 latach usunęli go i ustanowili najwyższym kapłanem kolejnych synów. And within 3 years, they have removed every 5 sons of Annas. I w ciągu następnych 3 lat usunęli wszystkich kolejnych synów. Ustanowili i usunęli wszystkich kolejnych synów Annasza. But finally, they find one guy who wants to cooperate with Rome. No ale wreszcie udało mi się znaleźć jednego człowieka, który współpracował z nim. And that was Annas' son-in-law. I to był nasza zięć. And his name is Caiaphas. I imię jego to Kajfasz. Now Caiaphas, he was a very clever man. Kajfasz był bardzo sprytnym człowiekiem. He understood politics. Rozumiał politykę. And he was ambitious. I był bardzo ambitny.
So when we read in the Gospels about Annas and Caiaphas, there's a special tension between them. Kiedy czytamy w Ewangelii o Annaszu i Kajafaszu, to jest tam jakieś specyficzne jakby napięcie pomiędzy tymi dwoma postaciami. Because every time the priests or the Jews took someone like Jesus or his disciples, when the Jews or the priests took someone like Jesus or his disciples, when they captured, więc kiedy Żydzi pojmali Jezusa i uczniów później, they were supposed to take them to Caiaphas first because he was the high priest. I oni tak naprawdę powinni wziąć ich najpierw do Kajafasza, który był najwyższym kapłanem. But every time we read, they went to Annas instead first. Ale za każdym razem, kiedy czytamy o tym, to idą najpierw do Annasza. That didn't respect Caiaphas as the leader. A więc nie szanowali Kajafasza i nie szanowali go tak lidera. So Caiaphas was angry at his father-in-law. A więc Kajfasz był zdenerwowany na swojego ojca, przepraszam, teścia. Because he was still respected as a leader in the temple. Bo Żydzi tak naprawdę wciąż jego respektowali jako lidera świątyni. So there were a lot of tensions here. Więc mamy tutaj dużo napięć w tym wszystkim. Tensions in the family of Herod. Napięcia w rodzinie Heroda. Tensions in the family of the high priest. Napięcia w rodzinie najwyższych kapłanów. And in all of this, John the Baptist comes. I w tym wszystkim na tej scenie pojawia się Jan Chrzciciel. And we have no respect for anyone. I tak naprawdę nie przyjmuje się nikim. He calls to Philip, you're a sinner because you live with your brother's wife. I mówi do Filipa, jesteś grzesznikiem, bo żyjesz z żoną swojego brata. And they didn't like that. No i oni tego nie lubili oczywiście. So they tried to get him killed. Więc próbowali go zabić. Now, the last Sunday, we talked about what was the purpose of John the Baptist. I ostatnim razem w niedzielę mówiliśmy, jaki był cel przyjścia Jana Chrzciciela. He was coming as a messenger from God. Przychodził jako posłaniec Boga. And it says in Luke 1:17 that he came in the spirit and the power of Elijah. I w Jana w pierwszym rozdziale w wersecie 17 czytamy, że przyszedł w duchu i w mocy Eliasza. And there's a special story about Elijah. A jest też specjalna historia o Eliaszu. One time, Elijah, he irritated his king. Pewnego razu Eliasz zdenerwował swojego króla. And the king ordered him to come down from the mountain and say, I'm sorry. I pewnego razu król kazał mu zejść z góry i przyjść do niego i przeprosić go. And Elijah said, no, I won't. You are a sinner. I won't apologize. A Eliasz powiedział, nie, jesteś grzesznikiem i ja nie przeproszę. So the king sent some servants and some leaders to come to Elijah and ask him to come down to the palace. A więc król wysłał swoich sługów, aby wzięli Eliasza i po prostu przyprowadzili go do niego. And Elijah said, no, I won't. And God killed those servants. I Eliasz powiedział, nie, ja tego nie zrobię. I Bóg zabił tych sług. So the king sent another group of servants to command Elijah to come down and say, I'm sorry. I król wysłał następne sługi, aby nakazali Eliaszowi, żeby przyszedł i przeprosił króla. He said, I will not say I'm sorry. The king is a sinner and I will not repent. Ale ja nie przeproszę, bo Eliasz powiedział, że nie przeprosi, bo król jest grzesznikiem. So all the servants died again. I znowu kolejne sługi umarły. And the king sent for the third time a group to Elijah. A król po raz trzeci wysłał swoje sługi do Eliasza. Now, the leader of this group had heard what happened to the first two groups. I lider tej trzeciej grupy słyszał, co się stało z tymi poprzednimi grupami.
And he was more humble. No i, że tak, no i był bardziej pokorny. So he came up to Elijah I przyszedł do Eliasza and he said, I know you're a man of God, i powiedział tak, ja wiem, że jesteś sługą Bożym. and I know that you can work in the power of God. I wiem, że możesz czynić różne rzeczy w mocy Bożej. Please don't kill me. Proszę nie zabij mnie. I'm only the messenger. Ja jestem tylko posłańcem. Don't shoot the messenger. Nie zabijaj, nie zastrzelaj posłańca. But would you please come down and say hi to the king? Ale proszę przyjść, zejdź do króla i powitaj go. And Elijah said, okay, I'll come down. I Eliasz powiedział, dobrze, zejdę. And when he came into the king, there's a description what Elijah looked like. I kiedy przyszli do króla, jest opis tego, jak Eliasz wyglądał. He was dressed in camel hair. He was dressed in camel hair. I był on ubrany w skórę wielbłądzią. And he had a leather belt around his waist. I miał pas lniany wokół swojego biodra. And he had long hair and beard. Miał długie włosy i brodę. Looked like a wild man in the wilderness. Wyglądał jak dzikus na pustyni. And he said to the king, you're a sinner and you're going to die because you've sinned. I powiedział do króla, jesteś grzesznikiem i umrzesz dlatego, że zgrzeszyłeś. And the king was sick and he died in his bed. I król zachorował i umarł w swoim łóżku. So when we read in the Gospels about John the Baptist, I kiedy czytamy Ewangelię o Janie Chrzcicielu, who comes and looks like Elijah, który przychodzi i wygląda jak Eliasz, speaks like Elijah, mówi jak Eliasz, call out sinners like Elijah, wyzywa grzeszników tak jak Eliasz, the people in Jerusalem, the leaders, of course thought that maybe this is Elijah. więc wtedy przywódcy Izraelu się zastanawiali, że może to jest Eliasz. And there was a promise given to them that there will be coming a prophet like Elijah. I oczywiście słyszeli tę obietnicę o tym, że przyjdzie taki prorok jak Eliasz. And he will come just before that God will come and judge people. I że ten ktoś przyjdzie zaraz przed czasami, kiedy przyjdzie Bóg, żeby sądzić swój lud. So this is very important. Is God coming to judge right now? A więc to jest teraz ważne, czy Bóg za chwilę przyjdzie, żeby sądzić. Is this Elijah from the Old Testament? Czy to jest Eliasz ze Starego Testamentu? Is God's wrath coming down on us now, today? Czy Bóg Boży, czy gniew Boży za chwilę spadnie na nas? And I think they got scared. I wydaje mi się, że po prostu się przestraszyli. So what people do is that some were right in their hearts and they listened to John. Więc niektórzy ludzie chcieli zmienić się w sercu i słuchać Jana. And they came and repented of their sins and got baptized. I przyszli, pokutowali ze swoich grzechów i dali się ochrzcić. But then there came some people who also wanted to get baptized. Ale też inni ludzie przyszli i też chcieli się ochrzcić. And to these people, he didn't baptize them. I tych ludzi on nie ochrzcił. It says in John chapter 1, Czytamy o tym w Ewangelii Jana, rozdział 1. and verse 24. John 1:24. Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 24. It talks about the Sanhedrin, the leaders in Jerusalem. Tam jest mowa o Sanhedrynie, o liderach przywódcach Izraela. They said, now they had been sent from the Pharisees, who were rulers of the Sanhedrin, and they asked him and said to him, why then are you baptizing if you're not Elijah? I tam jest napisane, że wysłancy byli z faryzeuszów i pytali się go, dlaczego chrzcisz, czemu nie chrzcisz, jeśli nie jesteś Eliaszem. Now, we'll read about these people here, and he says something to them in the Gospel of Matthew, chapter 1. I kiedy czytamy o tych ludziach,
to on odpowiada też między innymi w Ewangelii Mateusza. Actually, it's Matthew chapter 3, I think it is. Mateusza w rozdziale 3. Verse 7. W wersecie 7. Is that the right place? We're on the same subject. Yeah. Yeah. Matthew chapter 3, verse 7. Yeah. If you can read from verse 7 to verse 10. Dobrze, a więc przeczytamy od wersetu 7 do wersetu 10 z Mateusza, rozdziału 3. 7, 8, 9, 10. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do rosztu, rzekł do nich: plemię żmiowe, kto was ostrzegł przed przyszłym dniem? Wydawajcie więc owoce rodzaju pamiętania. Nikt wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: ojca mam Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już siekiera korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i potem rzucone. Now, I won't go into all these verses tonight. I'll be doing that tomorrow night. Nie będę w stanie dzisiaj przejść przez wszystkie wersety z tych 4 wersetów. Zrobimy to jutro. But recognize what he says to them. He called them, you brood of vipers. Ale zobaczcie, co on mówi do nich. Nazywa ich plemię żmijowym. And he talks about them trying to escape the fire. I mówi do nich, że starają się uciec przed przyszłym dniem. Now, if you imagine where John the Baptist is baptizing people, możecie sobie wyobrazić, że kiedy Jan Chrzciciel chrzci ludzi, it's on the border between Israel and Jordan. jest na granicy pomiędzy Izraelem a Jordanem. And that area on the east side of Jordan is very dry. I ten rejon na południe Jordanu jest bardzo suchy. In the summertime there will become grass. Czasami pojawi się tam trawa. But as soon as the hot sun came, it will sometimes set fire on the grass. Ale jak tylko się pojawi bardzo gorące słońce, jest w stanie zapalić tę trawę. And as the fire was moving ahead, animals was trying to escape the fire. I kiedy ten ogień posuwał się poprzez trawę, oczywiście wszelkie zwierzęta uciekały. And you would see the snakes come crawling away from the fire. I można było zobaczyć, jak węże uciekały od ognia. And John Baptist points at these Pharisees and asks them, I Jan Chrzciciel wskazuje na faryzeuszy i pyta się ich: who has taught you to escape the coming judgment? Kto was ostrzegł przed nadchodzącym dniem? Who told you that you need to come here to escape the judgment? Kto wam powiedział, że możecie przyjść tutaj, żeby uciec przed gniewem? Did they come in the same way as the rest of the people? Czy ci faryzeusze przechodzili w takim samym celu, jak zostali ludzie? No, they didn't. Nie, oni nie przychodzili tak. They came as religious people, Oni przychodzili jako ludzie religijni, as self-righteous people. jako ludzie, którzy są samousprawiedliwiający się. People who say, well, if I do this religious act, I'm okay. To są ludzie tego typu, którzy mówili, że jeśli wykonam te wszystkie religijne obowiązki, to będę w porządku. If I just get baptized, I'm okay. Jeśli dam się ochrzcić, to będę w porządku. Now there were Pharisees, To byli faryzeusze. so they lived by every rule of the Old Testament. A więc oni przestrzegali każdego prawa ze Starego Testamentu. And they even invented 613 more rules. A więc jeszcze oni na dodatek wynaleźli dodatkowe 630 nowych praw. So being a Pharisee meant that you were a religious fanatic. A więc jeśli byłeś faryzeuszem, znaczyło, że byłeś religijnym fanatykiem. And they were so sure that everything was okay with them. No i oczywiście byli przekonani, że wszystko jest z nimi w porządku. But if this is Elijah, Ale jeśli to jest Eliasz, and God's coming as judge now, i jeśli Bóg przychodzi, żeby teraz sądzić, it doesn't do any harm if you jump into the water.
to nic nam nie szkodzi, jeżeli wskoczymy na chwilę do wody. It doesn't make any mistake. It doesn't hurt if we just get some water on our body, because John said. Nic nam nie zaszkodzi, jeżeli się trochę polejemy wodą, tylko dlatego, że Jan tak powiedział. If we do one more religious act, maybe God will not punish us. Więc jeśli uczynimy ten dodatkowy religijny akt, to może Bóg nas nie ukaże. And the Pharisees are so much like religious people today. I faryzeusze są tak bardzo podobni wszystkim religijnym ludziom dzisiaj. They understand there is coming a judgment day. Oni rozumieją, że nadchodzi dzień sądu. But they think they are good enough already. Ale wydaje mi się, że są już teraz w porządku. But just to be safe, let's do one more religious act. Ale no, żebyśmy się byli pewni, że zostaniemy zbawieni, to postarajmy się uczynić jeszcze jedną dodatkową rzecz. Let's get baptized. Ochrzcimy się. Let's get confirmed. Potwierdźmy. Zostańmy, to jest inne słowo, to jest to, co dzieci przychodzą, jak mają 8-9 lat, są przygotowani do komunii. Tak. Let's get some last oil. A więc Bierzmowanie. Sacrament. Bierzmowanie. A więc Bierzmowanie, nic się nie stało. a więc nie, jakby chodzi o to, że dostąpmy też następnego sakramentu, kolejnej rzeczy, która nam pomoże w zbawieniu. Just to be sure that we will not be judged. Aby się po prostu upewnić, że nie będziemy osądzeni. And John the Baptist, he didn't say, come and I'll baptize you. I Jan Chrzciciel nie odpowiedział im, o, chodźcie, ochrzcijcie się. Because the one big difference between the Pharisees and the people Bo była jedna wielka różnica pomiędzy faryzeuszami i pozostałymi ludźmi. the people were repenting sinners and the Pharisees were not. Bo pozostali ludzie pokutowali ze swoich grzechów, odwracali się od nich. Faryzeusze tego nie robili. So let's ask the question again that John said. Who has taught you to come here and be baptized? Więc możemy zadać sobie to pytanie, które Jan Chrzciciel zadał. Kto powiedział wam, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem? And the answer is the devil. I odpowiedź jest diabeł. The devil will always use God's things and misuse them. A diabeł zawsze bierze rzeczy, które są dane od Boga i je przekręca. But if they got baptized, it wouldn't work. Ale jeśli oni się oszczędzili, to i tak bym to nie zapomniał. And you'll hear much more about this tomorrow night. I będziemy o tym więcej mówić, ale to już jutro, wieczorem. Thank you. Dziękuję.